Twoje warzywo, pomidor, ogórek, bakłażan czy też papryka pięknie kwitnie, ale kwiaty zamiast przekształcać się w owoce opadają, to prawdopodobnie nie zostały one zapylone. Zdarza się tak często w tunelach foliowych, tam gdzie owady zapylające nie mają dostatecznego dostępu lub jak w moim przypadku na przykładzie bakłażana, rodzime owady nie są zainteresowane zapylaniem obcego kolczastego kwiatu. Brak zapylenia mimo rozwinięcia kwiatów może być też spowodowany zbyt małą ilością pyłku kwiatowego lub jego słabym kiełkowaniem. Należy wówczas samemu wziąć się do roboty i zapylamy kwiatki. Świetną metodą będzie użycie szczoteczki elektrycznej. Zapylamy roślinę dotykając szczoteczką kwiaty po kolei i przynosimy w ten sposób pyłek. Wibracje szczoteczki symulują naturalne zachowanie pszczół czy trzmieli, co sprawia, że metoda ta jest bardziej skuteczna niż bez wibracji. Wprowadzonych w wibracje gron pyłek obsypuje się bardzo obficie. Może też użyć do tego celu zwykłego pędzelka o miękkim włosiu. Przy tej metodzie otwarte kwiaty muska się pędzelkiem, przenosząc pyłek z kwiatka na kwiatek. Pomocny może być też patyczek higieniczny do ucha, ale metody te nie są tak efektywne jak przy dodatkowym wprowadzeniu wibracji. Kwiaty warto zapylać codziennie przy ciepłej i suchej pogodzie. Po zapyleniu zwiększamy wilgotność pod folią, aby pyłek lepiej przyklejał się do słupka, co ułatwi jego kiełkowanie. W przypadku np. pomidora nie musisz nawet dotykać kwiatka, wystarczy umieścić szczoteczkę za kwiatkiem i włączyć ją. Wibracja uwalnia pyłek kwiatowy i powoduje jego opadnięcie na słupek, zapładniając kwiat i dając owoce kilka tygodni później. Pręciki pomidora są zrośnięte w rurkę zakrywającą słupek. Słupek jest zamknięty w rurce utworzonej z połączonych ze sobą pręcików. Większość owadów zapylających, takich jak pszczoły miodne, bzygi i motyle, nie może przeniknąć do kwiatu, aby go zapylić. Zamiast tego ulega w pewnym sensie samozapyleniu. Należy nim wstrząsnąć, aby pyłek uwolnił się i opadł na słupek. Czasami wystarczy podmuch wiatru, aby zapylić kwiat pomidora, ale zawiązanie owoców jest znacznie lepsze, gdy odwiedza go owad specjalizujący się w zapylaniu brzęczącym, zwanym także sonikacją. Zwykle jest to trzmiel. Trzmiele lepiej zapylają niż pszczoły. Trzmiel przylega do kwiatu, często zwisając do góry nogami i zaczyna wibrować mięśniami latającymi. Jest to wibracja, która uwalnia pyłek, zapewniając zapłodnienie. W rzeczywistości trzmiele tak świetnie radzą sobie z zapylaniem przez szum, że komercyjni hodowcy pomidorów wypuszczają je do swojej szklarni, aby zapewnić optymalne zbiory. Niektóre pszczoły samotnice są również dobrymi zapylaczami, ale nie pszczoły miodne. Pszczoły nie radzą sobie również w zamkniętych pomieszczeniach, rozbijają się o ściany i są zdezorientowane. Natomiast trzmiele wręcz przeciwnie. Być może w Twojej okolicy nie ma zbyt wielu zapylaczy. Może być kilka powodów, dla których trzmiele i samotnice nie odwiedzają kwiatów. Czasami dzieje się tak w miastach, na balkonach lub dachach, lub zabiłeś je sprayem owadobójczym. Nie można używać pestycydów, gdy chcesz przyciągnąć trzmiele. Również niektóre zwierzęta, np. koty, zjadają trzmiele, jakby były cukierkami. Jednak wina może leżeć także po stronie samych trzmieli. Bardzo niechętnie wychodzą na zewnątrz w deszczowe dni lub gdy jest bardzo gorąco. W takich sytuacjach właśnie bardzo pomocne może być zapylanie szczoteczką do zębów. Odwiedzaj kwiaty między 10 a 16, kiedy słupek jest najbardziej otwarty. Oczywiście można też kupić specjalne urządzenie do zapylania, ale zwykła szczoteczka elektryczna do zębów jest równie skuteczna i dużo tańsza. Oczywiście elektryczna szczoteczka nie zawsze jest rozwiązaniem na marne owoce na pomidorach. Są też czynniki, na które nie mamy wpływu. Gdy temperatura utrzymuje się powyżej 30 stopni Celsjusza w dzień i 24 w nocy, pomidor hamuje rozwój. Jedyne co możesz zrobić, to poczekać na powrót niższych temperatur, które pozwolą na ponowne zawiązanie owoców. Jeśli mieszkasz w obszarze, gdzie lato jest zawsze upalne, możesz zainteresować się uprawą pomidorów znanych ze swojej dodatkowej tolerancji na ciepło, takich jak Florida, Hitmaster, Somerset i Solar Flare. Jeśli powietrze będzie wyjątkowo suche, pyłek wyschnie w trakcie formowania i nie będzie przyklejał się do słupka, co jest problemem w regionach o suchym klimacie. Kiedy powietrze jest bardzo wilgotne, pyłek może być żywy, ale ma tendencję do sklejania się i dlatego nie opadnie łatwo na pręcik. Tutaj wibracja elektryczną szczoteczką do zębów może być pomocne, ale prawdopodobnie nie zapewni idealnego zapylenia. Inne rośliny wymagające zapylenia z brzęczeniem i wibracjami to właśnie te rośliny z rodziny psiankowatych, rodziny pomidorów, bakłażanów, papryki itd. Ponieważ mają one tę samą rurkę pręcikową i ukryty słupek, wymagają tego samego zapylenia. Zwłaszcza bakłażany często wydają się potrzebować pomocy, nawet jeśli rosną na zewnątrz.
Do tego bardzo pomocne może być częste odwiedzanie grządki warzywnej ze szczoteczką do zębów.